Dzień dobry, cześć. Witam Was, moi mili widzowie, ponownie na Rivierze Makarskiej. Tym razem jednak porzucimy atmosferę nadmorskich deptaków. I choć na pierwszy rzut oka wydaje się to mało prawdopodobne, poszukamy ciszy, spokoju i niemal kontemplacyjnej pustki. Czyli jakby to inaczej ująć, zaradzimy coś na nasze dzisiejsze cywilizacyjne przebodźcowanie. Ze względu na, jakby to określić, ukształtowanie terenu, tym razem porzucamy rower. Chociaż część dzisiejszej wycieczki da się w ten sposób przebyć. Ale nie uprzedzajmy faktów. Pamiętacie z poprzedniego filmu o wybrzeżu Podace? Opowiadałem przy okazji o dawnych wsiach, kiedy to centrum ówczesnego życia znajdowało się wyżej gdzieś w górach, między innymi ze względów obserwacyjno-obronnych. I największą taką pozostałością po dawnych czasach jest niewątpliwie Stara Podaca, której do zabudowania widać ze wsi na wybrzeżu. A dodatkowo też mamy taką podpowiedź na drogowskazach turystycznych. Wygląda to na tyle blisko, a z mapy wynika, że wiedzie tam dość wyraźna droga, że od pierwszego wejrzenia już mnie kusiło, żeby to dokładniej obadać. Drobny szkopuł jest taki, że na około 1,5 km odległości mamy tu do pokonania 200 metrów przewyższenia, czyli jest to jakieś 12,5% nachylenia cały czas, więc wybaczcie, przy tych temperaturach to albo elektryk, jeśli chodzi o rower, albo spacer. Bo tak przyglądam się tej mapie i ze Starej Podacy wychodzi w góry szlak dalej na Witer. Więc może by przy okazji też obadać, jak wygląda taki bardziej trekkingowy kawałek w górach. No więc, jak widzicie, ziarno ciekawości już zostało po prostu zasiane i nie ma odwrotu. Po prostu koniecznie trzeba to sprawdzić. I z Podacy rzeczywiście mamy po prostu stromy asfalt i rzeczywiście spokojnie jest to do zrobienia na e-bajku, a co bardziej zawzięci pewnie mierzą się z tym podjazdem i bez elektrowsparcia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że to, co wydaje się normalne do zrobienia, to przy 32 stopniach Celsjusza w cieniu już takie normalne do zrobienia może nie być. A i szczerze mówiąc, odległość taka typu 1,5 km to jakoś szczególnie rowerowa nie jest. Jest to taki po prostu na tym odcinku, spacerek pod górę, w upale pod górę, ale spacerek. A że praktycznie z każdym krokiem już od ostatnich zabudowań Podacy widok się zmienia, to myślę, że ten odcinek jest warty takiej przechadzki. Po drugiej stronie zatoki, zwanej Małym Morzem, widać, jak bardzo górski jest wąski półwysep Peliesiac ze swoim najwyższym szczytem, a jakże Sveti Ilia o wysokości 961 metrów nad poziomem morza. Dlaczego a jakże? Albowiem w tym rejonie są co najmniej 3 szczyty poświęcone świętemu Eliaszowi, czyli Ilii. Ów święty w bałkańskiej tradycji ludowej mocno zrósł się z postacią słoweńskiego Peruna, boga burzy i piorunów, więc jego imieniem nazywano właśnie najwyższe, najbardziej wyeksponowane w danej okolicy wzniesienia wierzchołki, czyli tam, gdzie biją pioruny. No i jest to wiedza pozyskana dopiero po wycieczce, ale o tym, dlaczego to w kontekście dzisiejszego szlaku okazało się takie interesujące, to za chwilkę. No i dotarliśmy. Niby to 1,5 km, ale jednak chwilę to trwało. No i tutaj zdecydowanie więcej jest tych zabudowań, niż było to widać z dołu.
zaraz przy wejściu do osady mamy kulę, taka nazwa kula, kamienną wieżę obronną, jedną z tych, jakie w czasach wenecko-osmańskich stawiano wzdłuż całego wybrzeża, żeby dać mieszkańcom chociaż cień poczucia bezpieczeństwa przed najazdami tureckimi. A osada po raz pierwszy pojawia się w źródłach w roku 1477, właśnie w dokumencie osmańskim, co samo w sobie jest dość wymowne, biorąc pod uwagę po prostu przed kim ta wieża miała bronić. W centrum Starej Podacy znajdują się dwa kościoły. Ten większy pochodzi z XV wieku, powstał za panowania rodu Kacić, ale starszy jest ten bardzo niepozorny budynek, bo jest to wczesnoromański kościół świętego Jana, w którym podobno żadna ze ścian nie jest połączona ze sobą pod kątem prostym. Nie ze sobą, a z sąsiadką, tak to nazwijmy. Taka konstrukcja albowiem ma zapewniać oświetlenie ołtarza promieniami słonecznymi dokładnie 24 czerwca, czyli w święto patrona świętego Jana Chrzciciela. Kiedy ta dawniej tętniąca życiem wieś się wyludniła? Jeżeli oglądaliście poprzedni film z Wybrzeża, to zapewne już znacie tę historię, a jeżeli nie, to już opowiadam w dużym skrócie. W styczniu 1962 roku w rejonie Makarskiej doszło do serii bardzo silnych wstrząsów sejsmicznych o magnitudzie dochodzącej do 6,2. Stare, kamienne wioski na zboczach Biokowa ucierpiały bardzo, bardzo mocno. Na tyle, że mieszkańcy w większości po prostu zdecydowali się zaraz po trzęsieniu ziemi już nie odbudowywać domów na górze, na tarasach Biokowa, tylko po prostu zejść na stałe na wybrzeże. Dla osób przyzwyczajonych do kolorowych oznaczeń szlaków z Europy Środkowej taki oto znaczek może się wydawać niepozorny. A to jest właśnie początek szlaku. Tutaj konkretnie ścieżki na Witer. No to zerknijmy z ciekawości, jak to wygląda. Skoro, jak już ustaliliśmy na wstępie filmu, ziarno padło na podatną glebę. No, trzeba się troszeczkę do stylu tych oznaczeń przyzwyczaić, ale trzeba też przyznać, że uważnie się przyglądając, szlak jest wytyczony starannie. Tym bardziej, że po kilku krokach okazuje się, że wykorzystuje on dawne pozostałości, a to dawnych murków grodzeń, a to wzmocni ścieżki wiodącej w góry, a właściwie to na drugą stronę. A dlaczego na drugą stronę? Dawno temu w miejscach, gdzie przejścia przez Biokowo były najłagodniejsze, istniały dawne szlaki handlowe, w tym rejonie funkcjonujące pod wspólną taką nazwą drogi tytoniowej, gdyż ta nazwa doskonale oddawała charakter wymiany handlowej, która dokonywała się po obydwu stronach gór, a miejscowe legendy i przekazy jeszcze dodawały do tego taki element, taki podtekst przemytniczy. Ale Biokowo to nie tylko dawne przekazy o handlu i przemytnikach, to także historia gór wysokich. Wysokich, bo warto mieć na względzie, że niezależnie od wysokości bezwzględnych nad poziomem morza, jest to przede wszystkim pasmo noszące wszelkie znamiona wysokogórskiego. I takim przykładem, przestrogą, ostrzeżeniem zdaje się być znajdująca się przy szlaku tablica upamiętniająca historię Brandona Weila,
który wybrał się na spacer z 4 znajomych właśnie w okolice Starego Sela, dokładnie tam, gdzie przed chwilą razem chodziliśmy. Reszta grupy wróciła do apartamentów po dacy, a on sam zdecydował się na kontynuowanie wędrówki, która zakończyła się tragicznie. Ciało Wejla znaleziono nazajutrz po wielogodzinnej akcji poszukiwawczej chorwackiej Górskiej Służby Ratowniczej. Zaginiony spadł najprawdopodobniej z bardzo dużej wysokości. No i tutaj muszę wprowadzić 2 nowe, być może zaskakujące nieco, ale bardzo istotne elementy do dzisiejszej opowieści. Mit o pewnej, niezmiennej, letniej pogodzie nad Adriatykiem oraz drugi element to radar pogodowy. Drepcząc sobie niespiesznie w górę, zerkałem na niezbyt groźne, takie wysokie, dość rzadkie, płaskie chmury nad półwyspem Pelješac. Ale też niejako z przyzwyczajenia spoglądałem na aplikację pokazującą obraz satelitarny zachmurzenia i w takiej perspektywie półgodzinnej rzeczywiste opady. I gdzieś z kierunku Splitu, Makarskiej zaczęło się pojawiać coraz więcej takich konwekcyjnych, intensywnych kropek, które nieubłaganie i coraz szybciej zaczynały zmierzać w stronę Podacy, wzdłuż wybrzeża i pasma Biokowo. Zatem właśnie, nie zastanawiając się zbytnio nad słusznością poglądu, czy pogoda na wybrzeżu Adriatyku powinna być, czy też nie powinna być w lipcu murowana, no po prostu niejako automatycznie zawróciłem. Nawet nie mówię, postanowiłem zawrócić, bo to jest raczej odruch z rodzaju tych bezwarunkowo obronnych. I nie potrzeba było wiele czasu, żeby niebo gdzieś nad wyspą Hvar zamruczało groźnie, a zza, nazwijmy to umownie, zakrętu gór wyłoniły się chmury o tak dziwnych kształtach, ale zdecydowanie odbiegających od tych uważanych za przyjazne, że po prostu już wszystko stało się jasne. Coś jest na rzeczy i z tym Perunem, i z tym świętym Eliaszem. I że najwyższe wierzchołki tutaj przyciągają pioruny. A gdzie przebiega granica pomiędzy ludową mądrością a probabilistyką? Wolałem się nie przekonywać. To znaczy, w ogóle co do zasady, wolę się nie przekonywać. Nawet kolor Adriatyku zmienił się z przyjaznego turkusu na taką siną toń. I długo taki pozostawał, nawet jeszcze wtedy, gdy
Nieco się już wypadało, a ja już obserwowałem morze z wybrzeża, już z Podacy. Pamiętajcie o uważności i o obserwowaniu przyrody, pogody i otoczenia, a i technologia wam trochę pomoże, ale uwagi oczywiście nie zastąpi i wtedy wszystko będzie dobrze. I z tym jakże optymistycznym akcentem, przesłaniem na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak już tylko podziękować wam za wspólnie spędzony czas dzisiaj. Żegnam się, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.